Więc w pewnym zakresie nasz parlament, czyli Sejm, Senat, nie może już pewnych rzeczy regulować sam. To dotyczy na przykład handlu, podatku VAT, ochrony środowiska. I przestać myśleć o tym, obalimy Zielony Ład, bo jeszcze tylko skończę tę myśl, żeby to obalić, no to trzeba byłoby mieć większość państw członkowskich. A to jest po prostu niemożliwe, ponieważ większość państw członkowskich Unii jest za Zielonym Ładem. Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Aleksander Cieśliński, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego oraz procedur postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzący seminaria oraz wykłady na studiach stacjonarnych i podyplomowych, w tym również anglojęzycznych. Jednocześnie radca prawny posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu opinii prawnych i ekspertyz w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, międzynarodowej ochrony praw człowieka dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego, prawa międzynarodowego oraz doświadczenie uczestnictwa w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i opracowań między innymi w dziedzinie prawa unijnego i gospodarczego. Czy chciałby Pan coś dodać w kontekście naszej dzisiejszej Dzień rozmowy? dobry Państwu. Czuję się lekko skrępowany, aż wymienieniem tego wszystkiego, ale jest to ponadstandardowo. Dziękuję, nic więcej nie mogę dodać. W tym roku obchodzimy 20. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak scharakteryzowałby Pan ten czas? Jako czas całkowitej przebudowy naszego kraju, w którym absolutnie wszystko uległo zmianie. System prawny, administracja, mentalność ludzi jest też zupełnie inna. Młode pokolenie patrzy już zupełnie inaczej. Nawet na to, że w każdej chwili może wsiąść do samolotu i polecieć do Lizbony, nie zastanawiając się nad barierami granicznymi, nad wyzwaniami, z którymi musieli sobie radzić ich rodzice. Z tym, że można myśleć bardzo szeroko, to też powoduje, że otwartość na Europę powoduje też zmiany społeczne. Pokolenie dzisiejszych licealistów i studentów zupełnie inaczej patrzy na świat, także na takie kwestie związane z tradycją i wartościami, niż patrzyły pokolenia, 2, 3 pokolenia temu wstecz, szczególnie osoby, które wychowane były w PRL-u, w systemie zamkniętym. W związku z tym, niezależnie od rzeczy takich bardzo profesjonalnych, o których możemy sobie porozmawiać, to taka wielka zmiana społeczna i zmiana kraju. Żyjemy w zupełnie innym kraju niż ten, w którym żyliśmy powiedzmy ćwierć wieku. Jakie w Pana odczuciu są największe osiągnięcia Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej? Czy Pana zdaniem również można wyróżnić jakieś negatywne aspekty? To jest oczywiście bardzo złożony temat, ale spróbujmy go sprowadzić do takich kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, pewnie wszyscy nasi widzowie, kiedy myślą o Unii Europejskiej, o tym, czy ona jest dobra, czy zła, to zaczynają od tego, że mamy pieniądze z Unii Europejskiej. Wszyscy myślą o Unii jako o pieniądzach. Ja to trochę złośliwie nazywam syndromem lodówki. To znaczy, przychodzimy do tej Unii, zabieramy kasę i nie myślimy o innych aspektach. Czy to źle, że dostajemy pieniądze z Unii? Nie. To fantastycznie. Jeżeli mamy mówić o sukcesach związanych z członkostwem w Unii, to po II wojnie światowej, kiedy Europa podzieliła się na dwa bloki ze względu na dwa mocarstwa, zachodnia Europa dostała tak zwany plan Marshalla. To był plan amerykański odbudowy Europy. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które były pod kontrolą Związku Sowieckiego, nie mogły z tego skorzystać. I środki, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, to są środki, które możemy nazywać nowym planem Marshalla. Są to gigantyczne pieniądze. Sumarycznie otrzymaliśmy z Unii Europejskiej. Ja wiem, że liczby pewnie nie robią na nikim wrażenia, ale z uczciwości warto je wymienić. Otrzymaliśmy z Unii Europejskiej przez te 20 lat 250 miliardów euro, ponieważ płacimy również składkę, a składka zależy od zasobności. I tu warto wiedzieć, że porównując składkę z 2004 roku do składki z dnia dzisiejszego, no to ta składka jest 2,5-krotnie wyższa. A dlaczego jest wyższa? Bo jesteśmy 2,5 raza bogatsi. Bo składka do Unii jest czymś takim, jak obywatele płacą podatek od dochodów. To państwa w Unii też płacą podatek od dochodów. I teraz po odliczeniu tej składki otrzymaliśmy na czysto prawie 170 miliardów euro.
I te pieniądze, ponieważ Unia przekazując środki pieniężne ma określone cele, założenia i wymagania. Sposób wydawania tych pieniędzy jest bardzo rygorystyczny. Czasem zresztą beneficjenci, czyli ci, którzy otrzymują środki, skarżą się na to, ale dzięki temu są to wyjątkowo uczciwie wydawane środki. Nie mogą być one wydawane na konsumpcję, nie mogą być wydawane tak po prostu na przykład na urzędy czy urzędników, tylko wydawane są na to, z czego wszyscy korzystamy. I to jest na pewno wielki sukces, ponieważ obserwujemy to, właściwie trudno wymienić jakąkolwiek publiczną inwestycję w dzisiejszych czasach. Czy to będzie kwestia budowy drogi, basenu, również środki przeznaczone na uczelnie, granty, która nie byłaby w mniejszej lub większej części finansowana przez Unię Europejską. Ale jak to się ładnie mówi, to powiedziawszy, tak, to koncentrowanie się na pieniądzach nie jest dobrą rzeczą, bo Unia jest, można powiedzieć, w tym sensie, o którym sobie przedstawiliśmy, bardziej darem niż czymś innym, ale dużo ważniejsze jest to, że członkostwo w Unii jest, jak to się popularnie mówi, że lepiej dać człowiekowi wędkę niż rybkę, bo tą rybkę po prostu zje, a dzięki wędce albo narzędziom pracy będzie mógł zarobkować. No i Unia Europejska, i to jest największa korzyść z Unii Europejskiej, o której musimy pamiętać, może nie z punktu widzenia obywatela bezpośrednio, ale z punktu widzenia funkcjonowania państwa i gospodarki. To jest dostęp do gigantycznego rynku, rynku, który ma prawie 0,5 miliarda ludzi. Co oznacza, że nasze firmy mogą produkować na eksport, to znaczy, że to jest rynek ponad 10 razy większy niż nasz polski rynek. To na przykład oznacza, że dlaczego eksport jest ważny? Dlatego, że po pierwsze daje miejsca pracy i daje podatki, które idą na funkcjonowanie naszego państwa, ale daje to też twardą walutę, która przypływa do naszego kraju. I warto wiedzieć, że ten eksport wzrósł około 8-krotnie w ciągu tych 20 lat. To znaczy, że 8 razy więcej sprzedajemy towarów, świadczymy usługi. Co więcej, Polska się specjalizuje w takich usługach, które są nowoczesne, na przykład w centrach usług biznesowych. Jak się oblicza, centra usług biznesowych zatrudniają 500 000 ludzi. To są wszystko miejsca pracy dla kompetentnych, wykwalifikowanych ludzi, a nie jedynie miejsca polegające na kopaniu rowów. W tych wszystkich dziedzinach, i to jest nasz wielki sukces, w tych wszystkich dziedzinach niezaprzeczalnie mamy sukces, dlatego że znacznie więcej sprzedajemy niż kupujemy, bo jesteśmy państwem, które również importuje. Musimy importować na przykład surowce, co też pewnie jeszcze dzisiaj będzie przedmiotem naszej rozmowy w kontekście tak zwanego Zielonego Ładu. To są pieniądze, które musimy wydać na zagranicę. Natomiast znacznie więcej zarabiamy na eksporcie towarów i usług, niż musimy wydawać na zakup towarów za granicą. Więc to jest moim zdaniem największy sukces. Dla mnie sukcesem jest zmiana społeczna, o której już powiedziałem. Ta, że młode pokolenia myślą zupełnie inaczej, są bardziej otwarte, gotowe na akceptację różnorodności. To jest bardzo ważne, bo przekonanie, że można być, takie przekonanie, w którym mówię, my żyliśmy, ponieważ jestem osobą, która wychowała się w PRL-u, w takim bardzo zamkniętym społeczeństwie, tak? W związku z tym też należy zrozumieć osoby starsze, że im jest trochę trudniej zaadoptować się do nowego, wielokulturowego społeczeństwa, bo oni się w zupełnie innych warunkach wychowali. Młode pokolenie już tego nie ma. Natomiast gdybym miał mówić o wyzwaniach, o problemach związanych z członkostwem w Unii, to dla mnie osobiście największym wyzwaniem jest to, że 2 miliony Polaków wyjechało za granicę. Oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że to jest dobre, ponieważ mieliśmy bardzo duże bezrobocie. 20 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii, bezrobocie było bardzo duże. Dzisiaj bezrobocie, szczególnie w dużych miastach, no, jest niezwykle niskie, tak? I prawda jest taka, że nie można powiedzieć, że wszyscy, tak? Ale że wiele osób jest w stanie znaleźć pracę, tak? Więc te osoby, które nie miały tej pracy, mogły wyjechać za granicę, zarabiać, no i przy okazji przesyłać swoje zarobki do Polski, tak? To jest dobre. Ale te 2 miliony ludzi, które wyjechało, to byli najczęściej ci bardzo aktywni ludzie, tak? Często też dobrze wykształceni, albo przynajmniej mający pomysł na życie, albo gotowość do ryzykowania. No tak naprawdę gotowość do ryzykowania, do innowacji, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, prawda? To o to chodzi, że nie możemy sobie zaprogramować życia
zaczynając powiedzmy, kiedy kończymy studia, tak, albo zdajemy maturę, mamy około 20 lat, nie możemy sobie na 45 lat, a mniej więcej tyle czasu mamy przed sobą kariery zawodowej, tak, nie możemy sobie zaprogramować życia. Pewnie będziemy, nie mówię o sobie, bo jestem już w innym miejscu swojego życia, ale nie można sobie założyć, że będziemy zawsze wykonywali ten sam zawód, tak? I z tej perspektywy właśnie te osoby, które były najbardziej gotowe do zmiany, tak, do porzucenia swojego dotychczasowego modelu, otwarcia zupełnie innego kierunku w swoim życiu, to te osoby powyjeżdżały, no i pewnie część z nich wróci, ale wiele z nich już nie wróci. One już będą pracowały na inne społeczeństwa, to tam ich pomysły, ich kreatywność i innowacyjność będzie wykorzystywana. Więc dla mnie to jest taki słodko-gorzkie trochę, tak? Że fantastycznie, bo ja zajmuję się, jak pani wymieniła, rynkiem wewnętrznym, a rynek wewnętrzny to jest między innymi swoboda przepływu pracowników, prawo do osiedlenia się w innych krajach. Więc ja mogę powiedzieć, to jest fantastycznie, tak? Że tak jest. Tak? Mamy też coraz więcej cudzoziemców z Unii, którzy się osiedlają w Polsce i uznają, że Polska jest bardzo fajnym miejscem do życia, tak? Co mnie na przykład cieszy. Właśnie, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć o czymś, o sukcesie, czym mnie cieszy, mogę się podzielić swoją osobistą refleksją. Kiedy skończyłem studia na początku lat 90., Polska była szara, brudna i miała bardzo złą reputację. I pojechałem na studia po studiach, takie przedłużone stypendium do Holandii, ponieważ wtedy zajmowałem się już prawem międzynarodowym i takim bardzo prestiżowym ośrodkiem jest Uniwersytet w Leiden. On się kiedyś nazywał Leida. Mówię o tym, bo w podręcznikach pisze, że jakiś nasz wielki poeta na przykład w Leidzie studiował w podręcznikach licealnych. I pamiętam, że jak tam przyjechałem, a miałem tą przyjemność, że nie mieszkałem w zwykłym akademiku, gdzie miałem pokój, tylko mieszkałem po prostu w takim domu studenckim. Tam jest bardzo popularne, że studenci wynajmują cały dom, w którym może być kilkanaście pokoi, wspólnie ten dom utrzymują, prowadzą kuchnię, czyli taka komuna w pozytywnym tego słowa rozumieniu. Ja miałem szczęście, że dziewczyna, która miała ten pokój, wyjechała do Kanady na stypendium i udało mi się wejść na jej miejsce. Miałem bardzo fajne mieszkanie. Fakt, że na parterze, jak już tak opowiadając takie szczegóły, Holendrzy nie uznają firanek, w związku z tym miałem parter na wysokości parteru, przepraszam, miałem okno. Nikomu to zupełnie nie przeszkadzało i tak się tam żyje. I pamiętam, że kiedy przyjechałem tam, to wszyscy na mnie patrzyli jak na dziwoląga, bo przyjechałem z bardzo biednego kraju. To nie jest tak, że stereotypy, uprzedzenia, poczucie wyższości, to jest tylko problem w naszym kraju. Ta Holandia, którą wszyscy kojarzymy z takim bardzo otwartym, postępowym krajem, tam też wbrew pozorom w wielu przypadkach mam do czynienia ze stereotypami i uprzedzeniami. I pamiętam, jak oni na mnie patrzyli. Pamiętam, jak ja na przykład mówiłem już wtedy, że no, a to był gdzieś tam 93 rok, ja mówiłem, że no, Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Kiedyś oni tak na mnie patrzyli, no jak na kosmitę, że po prostu facet, kompletnie cię poprzewracało w głowie. I używali, kiedy mówili po holendersku, używali inwektyw. Tak? Mówili o mnie Polak pogardliwie. Okay? I to jest doświadczenie wszystkich, którzy wyjechali w latach 90. czy wcześniej, tak? Że są obywatelami drugiej kategorii, że ktoś na nich patrzy z góry, bo są gorsi. Dlatego ja na przykład mam bardzo dużo zajęć ze studentami zagranicznymi. Mamy akurat takie kursy, które mi sprawiają wielką przyjemność, bo mam w jednej sali wykładowej praktycznie cały glob, począwszy od Chin, Tajwanu, poprzez Kazachstan, oczywiście Ukraina, Białoruś, bo to jest stały element gry, Europa Zachodnia, Ameryka Południowa, Kanada. I siedzę sobie w takim wielokulturowym środowisku i bardzo jestem czuły na tym punkcie, jeżeli ktoś zaczyna patrzeć z góry na kogoś innego. I to jest też wielki sukces. Dzisiaj jak ktoś pojedzie za granicę, to Polak to generalnie ma taki fajny odbiór. O, super, a fajnie, z Polski. To jest to, czego mi na przykład brakowało. Więc z tego się bardzo cieszę, że tak jest. A czy takim plusem naszego członkostwa jeszcze może być takie poczucie bezpieczeństwa, które wiąże się już właśnie stricte z takim osobistym poczuciem, a nie stricte... Wie pani, to jest bardzo złożony problem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pani zapyta, zwłaszcza, że to też może taką refleksją się znowu podzielić, że w czasach, kiedy ja zaczynałem się zajmować Unią i w te 20 lat temu na dźwięk Unia wszyscy reagowali bardzo pozytywnie, ale to się już dawno skończyło. Mniej więcej 10 lat temu zaczął się eurosceptycyzm. Dlaczego to ma znaczenie w kontekście bezpieczeństwa? Dzisiaj jeden z głównych przekazów, który może usłyszeć taki zwykły obywatel,
Unia równa się niebezpieczeństwo. Dlaczego? Bo przynosi uchodźców. Cokolwiek miałoby to pojęcie znaczyć, bo też obywatele są wprowadzani w błąd, kim jest uchodźca, kto to jest emigrant. I jeszcze udało się wmówić dużej części opinii publicznej, powiązać cudzoziemiec, uchodźca, zagrożenie, karabin, plecak pełen granatów. Już nie będę tego rozwijał, bo wszyscy to wiemy, tak? Więc z takiej perspektywy tak zwanej mikro, czyli z perspektywy zwykłego obywatela, to niestety pisarz Gombrowicz mówił, że można komuś wyrobić gębę i pupę. No więc to jest taka gombrowiczowska gęba, która została dorobiona Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście w skali makro, tak ja jako specjalista potwierdzam, jesteśmy znacznie bardziej bezpiecznym krajem przez to, że jesteśmy w Unii. Dlatego, że członkostwo w Unii, tak jak zresztą członkostwo w NATO, ponieważ te rzeczy muszą być ze sobą powiązane, powoduje, że jesteśmy w wielkim bloku, który dużo jest mniej podatny na ataki, manipulacje. Jesteśmy trudniejsi do zaatakowania, więc to należy na pewno wziąć pod uwagę. Z jednej strony mówi pan, że kojarzy się teraz Unia z niebezpieczeństwem. Z żalem to związanym mówię, ale to prawda. A z drugiej strony, jak zaczęła się wojna na Ukrainie, to bardzo dużo osób w social mediach właśnie cieszyło się wręcz, że my jesteśmy w Unii i czuło w jakiś sposób spokój, wręcz dopytywało specjalistów na Instagramie, którzy też na przykład tam opowiadają o Unii Europejskiej, czy naprawdę możemy czuć się bezpiecznie, jakby chcieli jeszcze tego potwierdzenia, tak żeby po prostu chyba spać spokojnie. No to po pierwsze 2 lata w polityce to jest szmat czasu, jak to się mówi, więc ludzie szybko zapomnieli o takim sposobie myślenia, bo generalnie mamy tendencję do tego, żeby o tym zapominać. A po drugie to no, trzeba mieć świadomość, jeżeli mamy rozmawiać o bezpieczeństwie, że to jesteśmy na pewno bezpieczniejsi, ale tak naprawdę bezpieczeństwo zależy od nas samych. O to, jak będziemy dbali o swój kraj, jak będziemy rozwijali obronę, więc na pewno kraj w Unii ma reputację, a reputacja w stosunkach międzynarodowych jest ważną rzeczą. W związku z tym jesteśmy mniej podatni na ataki. Ale nie mogę powiedzieć, że samo członkostwo w Unii załatwia nam problemy, bo też należy zdawać sobie sprawę, że państwo, które jest bardzo wrogo do nas nastawione, czyli Rosja, ma podstawowy cel strategiczny, to jest rozbicie Unii Europejskiej, po to, żeby znowu ponad głowami najmniejszych dogadywać się z tymi największymi państwami. Więc członkostwo w Unii oznacza, że jesteśmy też podatni na ataki. Oczywiście, gdybyśmy nie byli w Unii, nie bylibyśmy podatni na ataki, tylko bylibyśmy podatni na bezpośrednią próbę przejęcia kontroli nad Polską. W związku z tym o tym też należy pamiętać. W związku z tym, że wiele osób może nie posiadać precyzyjnej wiedzy prawnej, czy mógłby Pan w najważniejszych punktach wskazać związek i relacje polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej? To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że ostatnio na Twitterze wybuchła dosyć duża dyskusja o tym, że podobno premier Tusk popełnił nawet zdradę, bo powiedział o pierwszeństwie. Chciałem przestrzec widzów generalnie, korzystając z tej okazji. Proszę Państwa, nie wierzcie we wszystkie czarne legendy, które usłyszycie, ponieważ w nich najczęściej są półprawdy, a półprawdy są gorsze od kłamstwa, bo je trudniej zweryfikować. Ja dołączyłem do Twittera, mam nadzieję, że to nie jest jakaś zakazana reklama, ale jest to generalnie platforma komunikacji. Dołączyłem do Twittera kilka lat temu wyłącznie po to, żeby śledzić, jak wyglądają komentarze o Unii. Śledzę eurosceptyków i hejterów po to, żeby wiedzieć, jaka jest narracja. Traktuję to trochę jako swoją odpowiedzialność zawodową, jako nauczyciela akademickiego, żeby słuchać, jakie argumenty używane są wobec Unii, tak, przeciwko Unii, żeby być przygotowanym na to, że studenci zadadzą mi to pytanie i żeby nie być tym zaskoczony. Można jakieś obalić? Możemy o nich porozmawiać. Proszę rzucać, zaraz będziemy je rozstrzygać. Kończąc, tylko skończmy ten wątek tego pierwszeństwa. I jeszcze tylko dodam, że niestety także politycy na tym bazują, bo bardzo łatwo jest budować sobie poparcie na strachu. W związku z tym wzmacnia się poczucie strachu. I muszę powiedzieć, że mi specjaliście rozmontowanie niektórych fejków zajmuje trochę czasu. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś mówi do pani tak, jak ja mówię do pani, głęboko pani patrząc w oczy, wygląda w miarę przyzwoicie i w sposób godny zaufania i mówi z pełnym przekonaniem, trawa jest czarna, proszę panią. Kupuję to. I pani ma problem, prawda? I teraz proszę sobie wyobrazić, że
moja pierwsza reakcja to jest zaraz, to może on wie lepiej ode mnie, skoro mówi, ja nie potrafię tak bezczelnie kłamać, patrząc ludziom w oczy, albo pisać absolutne nieprawdy lub półprawdy. Więc czasem rozmontowanie, czyli zweryfikowanie tej takiej mieszanki prawdy i kłamstwa jest bardzo trudne. Jak to teraz, przechodząc do pierwszeństwa, o które pani pyta, bo nazywamy to zasadą pierwszeństwa prawa unijnego. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to w związku z wejściem do Unii Europejskiej, kiedy przygotowywano konstytucję, która obowiązuje do dzisiaj, w drugiej połowie lat 90., to w tej konstytucji wskazano przepisy dotyczące wejścia do Unii, to jest słynny artykuł 90, i przepisy dotyczące relacji pomiędzy polskim prawem a prawem międzynarodowym, w tym prawem unijnym. I co bardzo ważne, z tej konstytucji oraz z traktatów akcesyjnych, teraz co trzeba wyraźnie podkreślić, które zostały, oba te akty, i konstytucja, i traktat akcesyjny, zostały zatwierdzone w referendach, czyli większość Polaków się pod tym podpisała. Okay? I w tych obu aktach ustalono zasady związane z obowiązkami członkowskimi. A dlaczego to jest ważne? Bo to z obowiązków członkowskich i z konstrukcji Unii wynika owo pierwszeństwo. Trzeba spojrzeć na to w ten sposób. Są dziedziny prawa, których, mówiąc kolokwialnie, Unia nie tyka. Na przykład programy nauczania w szkołach. Na przykład, to niektórych ucieszy, niektórych zasmuci, aborcja, eutanazja. Okay? To są obszary, których Unia nie reguluje. Uznaje, że lepiej regulować to na poziomie narodowym. Okay? I ja też jestem o tym przekonany, bo to też nie można zwalać na Unię rozstrzygnięcia podstawowych problemów społecznych. To my musimy sobie sami jako Polacy odpowiedzieć, tak, na takie kluczowe pytania. Tak mi się wydaje. Ale są dziedziny, w których dokonaliśmy, i to wynika z naszej konstytucji, przekazania kompetencji. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt skomplikowany język. Nadążam. Przekazania kompetencji, a więc w pewnym zakresie nasz parlament, czyli Sejm, Senat, nie może już pewnych rzeczy regulować sam. To dotyczy na przykład handlu, podatku VAT, ochrony środowiska, ochrony konsumenta, bo standard ochrony konsumenta nam się bardzo podniósł. To w tych dziedzinach, w których nasz Sejm przestał być najważniejszym regulatorem, ta regulacja przeszła do Unii. No więc skoro oddaliśmy nie całą władzę, nie całą suwerenność, ale część władzy, no to skoro ta władza jest tam, a możemy sobie porozmawiać, jak się tam wykuwa prawo, no to wtedy, kiedy zobowiązujemy się do tego, to nie może być tak, że później sobie stworzymy prawo, w którym w gruncie rzeczy powiemy, to my nie będziemy tego przestrzegać, no bo w końcu umów należy dotrzymywać. Takie są przecież zasady, tak? I to też na tym polega, że wszystkie państwa zobowiązują się do przestrzegania umów. I to właśnie jest zasada pierwszeństwa. Ale co bardzo ważne, co wynika z artykułu 91 Konstytucji, to pierwszeństwo dotyczy ustaw, a nie konstytucji. Tu takie małe wyjaśnienie. W Polsce prawnicy nazywają to źródłami prawa. W Polsce mamy konstytucję, mamy ustawy i mamy jeszcze prawo tworzone przez rząd, które nazywa się ładnie rozporządzeniami Rady Ministrów albo ministrów. I konstytucja to jest taki najważniejszy akt, który zresztą polecam widzom do czytania. To nie jest jakiś strasznie trudny akt, warto czytać, zwłaszcza prawa i wolności obywatelskie. Czytajcie Państwo, poznawajcie, będziecie tylko mądrzejsi. Prawo nie jest jedynie dla prawników, a szczególnie konstytucja. A bardzo polecam preambułę do konstytucji. To jest przepiękny akt, który mówi o nas jako o wspólnocie z takiego punktu widzenia, który myśli każdemu się spodoba, ponieważ została stworzona tak, żeby i osoby wierzące i niewierzące dobrze się znalazły w tym tekście. I z konstytucji, z tego artykułu 91 wynika, że ustawy, które tworzy parlament, że rozporządzenia, one muszą ustąpić prawu unijnemu. Co to znaczy ustąpić? To znaczy, że jeżeli tak się nieszczęśliwie zdarzy, że politycy uchwalą przepisy, które będą sprzeczne z przepisami unijnymi, to w takiej sytuacji mamy obywatela, bo trzeba patrzeć na tę zasadę pierwszeństwa z punktu widzenia obywatela.
ma dwa przepisy. Jeden jest korzystny dla niego, a drugi nie jest korzystny. I to na przykład dotyczy tak prozaicznych rzeczy, jak prozaicznych, nie dla przedsiębiorcy, jak podatek VAT. Bardzo trudny podatek. I teraz, jeżeli przedsiębiorca wie, że z prawa unijnego wynikają dla niego korzystne rozwiązania, idzie do tak zwanego urzędu skarbowego, tak? I nagle dowiaduje się, że urzędnik mówi, nie, będzie tak jak w naszej ustawie. Dlaczego? Bo tak myśmy sobie uchwalili. I zasada pierwszeństwa jest po to, żeby ten obywatel, ten przedsiębiorca, czy ten konsument, bo to też możemy o tym porozmawiać, mógł liczyć na to, że to prawo, które będzie polskie, niewłaściwe, żeby nie działało na jego niekorzyść. Pozostając w temacie prawa Unii Europejskiej, w wielu debatach poruszane są tak zwane absurdy prawa unijnego. Mam tutaj na myśli, że marchewka to owoc, a ślimak to ryba. Z czego wynikają takie informacje i czy jest w nich ziarnko prawdy? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo je bardzo lubię, ponieważ jest mnóstwo przykładów tak zwanych idiotycznych przepisów unijnych. Z przekąsem mówię idiotycznych, bo znowu to jest bardzo złożone zagadnienie. Dlaczego? Dlatego, że obywatele najczęściej nie zdają sobie sprawy, jak tworzy się prawo, także w naszym Sejmie. Jak wiele czynników na to wpływa. I oczywiście mamy demokrację, wybieramy polityków, ale ostatecznie to ci politycy potrzebują specjalistów, ekspertów, lobbystów. I także u nas w Polsce w przepisach czasem zdarzają się tak zwane dziwne rzeczy. No to teraz proszę sobie wyobrazić, że Unia to jest taki gigantyczny mechanizm regulacyjny. Dlaczego o tym mówię i zaczynam, można powiedzieć, trochę od końca? Że zdarzają się wpadki. Przykłady, które pani podała, do nich nie należą, ale zdarzają się wpadki i musimy z tym żyć. Ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, a zajmuję się prawem unijnym nie 20, tylko 30 parę lat, że jakość prawa unijnego jest lepsza niż jakość prawa polskiego, choć nie jest ono łatwe do czytania. To jest oczywiście problem. Czy prawo powinno być łatwe do czytania, czy nie? No, dlatego polecam czytanie Konstytucji, bo jest dobrze napisana, jasnym językiem. To naprawdę nie jest jakaś księga leżąca na 50. piętrze, do której nie można sięgnąć i jej nie przeczytać. I nie jest gruba. Okay? Polecam. Natomiast generalnie prawo często musi być trudne, bo jak mamy mówić o podatkach, o ochronie środowiska, to naprawdę są bardzo trudne zagadnienia. Więc jeżeli ktoś się skarży, że to prawo nie jest łatwe, tak, ono nie jest łatwe do czytania. Natomiast musimy wiedzieć, że eurosceptycy, ci, którzy bardzo nie lubią Unii Europejskiej, mamy nawet przecież partię, która się nazywa Polexit, pewnego prawicowego działacza, eurosceptycy wiedzą, że w Polsce jest bardzo duże poparcie dla Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw. Co ciekawe, Czesi, nasi sąsiedzi, są jednym z najbardziej antyunijnych społeczeństw. To jest też paradoks. Mamy dwa narody słowiańskie, które kompletnie mają zupełnie różne podejście do większości rzeczy. I eurosceptycy wiedzą, że przecież nie mogą krytykować tego, że przychodzą pieniądze unijne, albo że można pojechać do pracy, albo że studenci mają Erasmusa, tak? No bo przecież wyśmieją ich ludzie. W związku z tym muszą szukać jakichś rys i wyciągają te tak zwane idiotyczne przepisy europejskie, żeby obśmiać Unię. Ja mogę pani podać jeszcze inne ciekawe przypadki, co prawda już nie obowiązujące, ale mój ulubiony. Poproszę. Ogórek nie może wykrzywiać się od pionu więcej niż 1 cm na każde 10 cm długości. W przepisie był nawet wzór ogórka. Prawda? Idioci to uchwalili. A teraz porozmawiajmy sobie o rzeczywistości. To jest przykład, który ja zawsze podaję studentom na wykładzie, właśnie nie żeby powiedzieć, prawo unijne jest idealne, tylko żeby im powiedzieć, nie dajcie się wkręcać. Naprawdę to jest bardziej złożone i prawnicy uczą się na studiach, ale nawet prawnicy o tym zapominają. Uwaga, to będzie takie bardzo skomplikowane sformułowanie. Domniemanie racjonalnego ustawodawcy. Co to znaczy? Że jeżeli coś stworzono, to zanim zaczniemy się obśmiewać i mówiąc kretyni to zrobili, to najpierw pomyślmy, a może jest jakiś w tym sens. I tak należy podchodzić do prawa unijnego. Zanim obśmiejemy, to może podrapmy się po głowie, a może jest jakiś powód. Dlaczego ogórek został tak uregulowany? Ale ten przepis zniesiono. Dlaczego? Bo wszyscy sobie, mówiąc brzydko, mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi, jaja z tego przepisu robili. Okay?
Dlaczego ten przepis został, dlaczego on był przyjęty? Dlatego, że ogórek krzywy to jest ogórek, który ma za dużo wody. A tej wody ma za dużo najczęściej dlatego, że ten, kto tego ogórka hodował, tę wodę intensywnie lał, żeby ogórek urósł, bo ogórki sprzedaje się na kilogramy. A ponieważ woda jest cięższa od miąższu, to woda ucieka na krawędzie i ogórka wykrzywia. Od cała historia. Więc ten przepis był przyjęty w interesie konsumentów, ale tej części opowieści nikt nie usłyszy od eurosceptyków. Dlaczego marchewka została owocem? Bo to jest też bardzo dobry przykład. Po pierwsze, znowu powiem tak, studenci prawa uczą się tego, co nazywa się słowniczkiem terminów ustawowych. Bierzemy sobie taki akt prawny, który nazywa się ustawa i tam na początku zawsze jest wyjaśnienie, co oznaczają określone słowa. To można powiedzieć żartobliwie, że jak ktoś przychodzi na studia prawnicze, to przeżywa szok w stosunku do tego, co powiedziała mu pani na lekcji polskiego. Bo na lekcji polskiego za powtarzanie w tym samym zdaniu tego samego słowa można dostać było banie. Tak? No bo to nieładnie. No i jak ktoś zaczyna studiować prawo, to wie, że zawsze musi używać tego samego słowa i prawnicy żyją z tego, co się pod danym słowem mieści. I po to, żeby ułatwić życie prawnikom i tym, którzy będą czytać ustawie, tworzy się słowniczek terminów. I w tym słowniczku jest powiedziane, że to słowo oznacza to i to. Pewne rzeczy są oczywiste, ale proszę sobie wyobrazić, że w polskich przepisach dotyczących szkół na przykład był swego czasu, nie wiem czy nadal, przepis, który brzmiał: ilekroć mowa o szkołach, rozumie się także przedszkola. No idiota to uchwalił. Ale jaki był cel uchwalenia tego? Że ilekroć ja przeczytam w przepisie szkoła, to przepisy dotyczące szkół będą stosowały się także do przedszkoli. Tak? 150 lat temu w monarchii austro-węgierskiej był przepis, który mówił, że rak to ryba. W związku z tym na tym tle marchewka będąca owocem już nie wygląda tak źle. Dlaczego ona została owocem? Historia mogłaby być długa i krótka, czyli powiedzmy dla prawnika i dla nieprawnika. Przyjmijmy historię dla nieprawnika. Dlaczego marchewka została owocem? Otóż w Portugalii jest od lat produkowany drzem marchewkowy. Zresztą bardzo smaczny. Tak jak znamy wszyscy ciasto marchewkowe, to oni mają drzem marchewkowy. I Portugalia to jest taki nieduży kraj, gdzie nie ma wielkich korporacji. W związku z tym ten drzem najczęściej jest produkowany przez nieduże spółdzielnie rolnicze. I to są naprawdę tacy sympatyczni ludzie, którzy tam ten drzem ucierają. I teraz jak Portugalia weszła do Unii Europejskiej, wtedy to się nazywały jeszcze wspólnoty, bo był to 86 rok, czy powiedzmy 18 lat przed nami, no prawie 20, tak? No to ci Portugalczycy chcieli te drzemy marchewkowe sprzedawać w innych krajach. No i tym krajem, na którym im szczególnie zależało, była Francja. Duży rynek, wielu konsumentów, koneserów. Ale we Francji przepisy stanowiły, że drzemy mogą być produkowane tylko z owoców. W związku z tym produkt pod nazwą drzem marchewkowy nie można było we Francji sprzedawać. I teraz powstał problem, jak tym Portugalczykom pomóc. Komisja Europejska rozważała różne scenariusze. No bo proszę zobaczyć, co to oznacza, jeżeli mamy prawo, które zakazuje sprzedaży drzemu nie z owoców, tak? No to oznacza, że jak taki Portugalczyk będzie chciał sprzedawać ten drzem, no to dostanie karę, tak? Będzie musiał towar wycofać z rynku, tak? I oczywiście to też jest bardzo ważne. Jeżeli tym sprzedającym drzem byłaby taka duża ponadnarodowa korporacja, które wszystkie znamy, od handlu jedzeniem, tak? No to taka korporacja, ona ma tylu prawników, że ona pójdzie na wojnę z rządem francuskim i ona w końcu wygra ten proces, bo ją na to stać, tak? Dlaczego? Dlatego, że prawo unijne chroni przed takimi ograniczeniami, bo to jest dosyć istotne, bo mamy swobodny przepływ towarów. Czyli jak ten drzem jest legalny w tej Portugalii, A, B, nie jest groźny dla zdrowia i życia ludzkiego, tak? Nie wprowadza konsumenta w błąd, to państwo nie może zakazywać jego sprzedaży. To jest jedna też z wielkich zalet rynku wewnętrznego. W związku z tym ta korporacja, która wie, że ma rację, tylko wie, że rząd francuski tak łatwo nie ustąpi, bo próbuje chronić swoich producentów, ta korporacja powie: my mamy bardzo dużo pieniędzy, będziemy się procesować nawet kilka lat, wygramy i sobie odbijemy, bo podbijemy cenę tego. Tak myśli duża korporacja, tak? A mała spółdzielnia rolnicza na dźwięk kara ucieknie, tak? Konsumenci tego drzemu nie dostaną, no i nie będziemy mieli tego, co jest bardzo ważne, że firmy, nawet nie duże korporacje, tylko małe przedsiębiorstwa mogą spokojnie eksportować do innych krajów. Więc patrzmy też na to, że to służy nam wszystkim, tak? Wzbogaca różnorodność na rynku, tak?
No i teraz ci Portugalczycy po prostu się przestraszyli. Zaczęli pisać skargi do Komisji Europejskiej. Też warto wiedzieć, że Komisja Europejska ma takie platformy informacyjne, gdzie można po pierwsze napisać skargę, jak ktoś prowadzi biznes i ma problem, a po drugie są też platformy dla konsumentów, gdzie konsument, który wjedzie do innego kraju i zostanie pokrzywdzony, może tam złożyć skargę na rozstrzygnięcie sporu z kimś tam, nie wiem, ktoś nam wynajął mieszkanie na Booking.comie, mam nadzieję, że to nie jest zakazana reklama i Booking.com nam nie pomógł. Okay? To można próbować także tych platform. No i oni zaczęli bombardować komisję takim. I komisja zastanowiła się, jak ten problem najprościej rozwiązać. I oczywiście można było po pierwsze pozwać Portugalię do Trybunału Unijnego, bo komisja dysponuje takimi możliwościami. Ale to bardzo dużo zajmuje czasu i jest kosztowne, tak? Można by było spróbować uchwalić przepisy wspólne o drzemie, ale to znowu zajmuje dużo czasu. No i wtedy komisja sobie przypomniała, że definicja owoca znajduje się w przepisach, które komisja wydaje sama. To są takie przepisy jak nasi ministrowie. I komisja po prostu dodała jeden podpunkt. Marchewka. I tak marchewka stała się owocem. Jak widać, bo ta historia jest pewnym symbolem większego procesu. Zanim Państwo usłyszycie jakiś głupi przykład i dojdziecie do wniosku, że on jest naprawdę głupi, to się najpierw zastanówcie. Ja nie chcę absolutnie powiedzieć, że całe prawo unijne jest mądre, bo mamy polityków, lobbystów, mamy zwykły ludzki błąd. Tak? Tworzenie prawa jest taką samą działalnością ludzką, jak prowadzenie samochodu, budowa domu, leczenie ludzi i z każdej z tych dziedzin zdarzają się błędy. Tak? I tak funkcjonuje świat. To nie o to chodzi, żeby powiedzieć, że tam jest wszystko ok, że nie ma problemów, że nie ma wad, ale trzeba na to patrzeć z tej perspektywy, że może jest jakiś głębszy sens i nie dawać się wodzić za nos eurosceptykom, które próbują nam zamieszać, zaciemnić obraz i zniechęcić nas do Unii jakimiś takimi właśnie głupkowatymi przykładami, nie tłumacząc szerszego kontekstu. Wrócimy do tematu, bo tutaj jest to pewien przykład dezinformacji, o której chciałam z Panem porozmawiać. Natomiast teraz jeszcze chciałam wrócić do tematu, który już jest teraz gorący, czyli że niedługo odbędą się wybory do Europarlamentu i obecnie jesteśmy świadkami różnych kampanii wyborczych. Czy zdarzyło się Panu w obecnej kampanii zaobserwować, że kandydaci do Europarlamentu w swoich obietnicach wskazują kwestie, które są poza ich kompetencjami? Tak, widzę takie rzeczy i muszę powiedzieć, że generalnie z żalem, że bardzo wielu kandydatów na europosłów nie ma bladego pojęcia o prawie unijnym. Nie chodzi mi o wskazywanie palcem jakiejś partii, ale nie wysyłamy do parlamentu, tak po pierwsze partie polityczne niekoniecznie proponują takich kandydatów, a my też niekoniecznie tym się w wyborach kierujemy, bo mamy demokrację telewizyjną, w której atrakcyjność kandydata albo jego zdolność do uwodzenia nas jest ważniejsza niż praca merytoryczna. A warto wiedzieć, ci z Państwa, którzy nas słuchają i mają już prawa wyborcze, apeluję, żebyście poszli na wybory do Parlamentu Europejskiego, bo uświadomcie sobie, większość prawa, które reguluje wasze życie, nie powstaje w Warszawie, tylko powstaje w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu, bo to jest stały ciąg instytucji. I Parlament Europejski jest dzisiaj ciałem, który ma obok Rady, czyli przedstawicieli rządów, najważniejsze kompetencje do tworzenia prawa. Więc to jest niezwykle ważna instytucja. I mówię o tym dlatego, że tam jeszcze bardziej niż w naszym Sejmie trzeba ludzi, którzy się po prostu na tym znają, a przynajmniej rozumieją, co to jest Unia Europejska, a nie na przykład, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, kandydatka, którą zapytano, kiedy weszliśmy do Unii, opowiadała o jakimś 89 roku na przykład. Bardzo znana pani, która zajmowała bardzo wysokie stanowisko. Można sobie wygooglować. I teraz przechodzimy do kwestii tych nieprawd. Jeden z przykładów, kiedy widać, że kandydat, mówiąc brzydko, robi nas w konia, to jest jak idzie i opowiada, że będzie bronił Polskę przed zmianami traktatów. Dlaczego to nieprawda? Dlatego, że procedura zmiany traktatów jest bardzo złożona,
Reguluje ją artykuł 48 Traktatu o Unii Europejskiej. I ta procedura zakłada, że parlament pracuje nad projektem i składa propozycje państwom. Parlament już to zrobił. W związku z tym europejski już tę propozycję przygotował. I teraz, jeżeli któryś polityk mówi, że chce nas bronić przed zmianami traktatów w Parlamencie Europejskim, to albo nie wie, co mówi, albo robi, albo nas oszukuje, bo teraz miejscem, gdzie będzie można, jeżeli ktoś chciałby zablokować zmiany traktatu, jest polski Sejm, a nie Parlament Europejski, bo polski Sejm będzie musiał i Senat decydować o ratyfikacji tych traktatów. To jest taki prosty z brzegu przykład, który przychodzi mi na szybko do głowy. Zauważyliśmy, że podczas tych kampanii wyborczych prawdopodobnie najbardziej popularną kwestią poruszaną przez naszych kandydatów jest Zielony Ład. Jasne. Ze względu na obecne nastroje w Polsce, politycy wielu ugrupowań obiecują albo walkę z Zielonym Ładem, albo jego zmianę lub nawet stricte odrzucenie. Czy przyszli eurodeputowani mają w ogóle narzędzia, które dadzą im w obecnym stanie, na obecnym etapie taką możliwość? To jest bardzo dobre pytanie i znowu bardzo skomplikowane. Odpowiedź dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tutaj trochę krytykując Unię Europejską, Komisja Europejska, która tak naprawdę jest matką Zielonego Ładu, nie ona go uchwaliła, ale ona go proponuje, kompletnie zawaliła kwestię informacji. W związku z tym zaczęły się przebijać do opinii publicznej najbardziej ekstremalne przykłady. Tak? Zaczęto tym obywateli straszyć. Prawdą jest, że Zielony Ład, szczególnie ten, który stopniowo będzie wprowadzany, on istotnie wpłynie na nasze życie, bo stopniowo nie będziemy mieli samochodów spalinowych, bo stopniowo musimy liczyć się z tym, że wszystkie budynki będą podlegały termomodernizacji, w związku z tym ktoś będzie musiał za to zapłacić. Unia ma na to środki, tak, ale trzeba będzie przez to przejść. Takich zmian, które do tej pory nie dotykały zwykłych obywateli, tylko dotykały raczej wielkich firm, albo nawet państwo nie zwrócili uwagi, że płacicie więcej za prąd. A czy to wygląda tak, że trochę politycy grają na strachu? Bo Nie, po prostu zwykłe zaniedbanie. Nie, przepraszam. Ci politycy, którzy krytykują Zielony Ład, grają na strachu. A obywatele wiedzą w ogóle, Nie. z czym się wiąże Nie. Zielony Ład? Nie wiedzą. Nie wiedzą dlatego, że nikt im tego nie powiedział i mają się prawo bać. Tak, bo jeżeli ludzie się czegoś boją, to nie jest wina ludzi, tylko wina polityków, którzy im tego nie wytłumaczyli. I w tym przypadku także Unii Europejskiej, bo kampania informacyjna została zawalona, natomiast musimy uświadomić sobie jedną rzecz. Skąd się wziął Zielony Ład? Można powiedzieć, ci, którzy przejmują się zmianami klimatycznymi, wiedzą, dlaczego Zielony Ład jest potrzebny, ale mamy mnóstwo denialistów, tak? Osób, które mówią, nie, to bzdura, klimat się sam w sobie podnosi. Temperatury się same w sobie podnoszą, tak? To wszystko, co się dzieje, jest naturalne. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i też nie chcę podejmować polemiki, ale zwrócę uwagę na taką prostą rzecz. Możemy mieć energię z wiatru, ze słońca, także z atomu, która spowoduje, że będziemy niezależni energetycznie. Że nie będziemy musieli kupować, jak się zaczęła wojna z Ukrainą, to powstał problem, gdzie mamy kupować surowce, tak? One bardzo podrożały. Paliwa kopalne się kończą. Tak? Politycy, którzy mówią, zrezygnujmy z Zielonego Ładu, mówią, wróćmy do węgla. No tylko jest problem, bo tego węgla mamy coraz mniej. Czyli tak naprawdę grają na dezinformacji Tak, cały czas. grają i na wprowadzaniu strachach. w błąd. Bo musimy sobie uświadomić, to jest bardzo trudne, bo zmiana jest zawsze trudna. Musimy sobie uświadomić, że model, w którym żyliśmy do tej pory, czyli oparty na energii z paliw kopalnych, się po prostu wyczerpuje. Nie dlatego, że są zmiany klimatu, tylko dlatego, że mamy coraz mniej źródeł energii. Jest tylko pytanie, czy rozłożymy tą zmianę na więcej lat, czy będziemy zdolni zaabsorbować naprawdę gigantyczne środki unijne. Mówimy tutaj o $0,5 biliona złotych, które możemy dostać na transformację, tak? Tylko trzeba umieć po nie sięgnąć, tak? Więc dyskusja nie powinna polegać na tym, jak walczyć z Zielonym Ładem, tylko jak najbardziej miękki sposób przejść do gospodarki opartej na niskoemisyjności. Więc patrzmy na to, że to służy naszym interesom, bo jeżeli mówiliśmy o bezpieczeństwie dzisiaj, no to bezpieczeństwo polega także na tym, że nikt nam nie może zakręcić przysłowiowego kurka. Ja nie próbuję powiedzieć, że to jest wszystko proste, bo ludzkość nie rozwiązała najważniejszego problemu związanego z energią odnawialną, magazynowania energii. Tak? Mamy akumulatory w samochodach, tak? Ale nie mamy wielkich, gigantycznych akumulatorów, dzięki któremu zaabsorbujemy energię,
którą mamy ze słońca wtedy, kiedy świeci, a nie mamy wtedy, kiedy nie świeci, tak? Powiem teraz opowieści dziwnej treści. O tym, jak to ci politycy zablokują Zielony Ład, są po prostu nic nie warte, dlatego że warto wiedzieć, że europosłowie nie mogą sami niczego proponować. Są wyłącznie podporządkowani temu, co zaproponuje Komisja Europejska. Więc oni sobie mogą tam tuptać nóżkami i nie przyjmą sobie jakichś przepisów, które obalą Zielony Ład. Ale Tak? podczas kampanii mogą gadać wszystko. Mogą gadać, więc nie są w stanie zablokować Zielonego Ładu. Co więcej, żeby zablokować Zielony Ład, trzeba by było zmienić przepisy, które zostały już przyjęte, bo mamy to się, Zielony Ład to jest taka polityczna nazwa, okej? Mówi się Fit for 55, czyli do 55 roku mamy być kompletnie Tak, zero chyba 4 emisji. lata temu w ogóle zaczęto poruszać Tak. ten temat? Tak, jasne, ale to też trzeba wiedzieć, że to są takie etykiety polityczne, tak? Na przykład eksperci krytykują, że Zielony Ład to nie jest dobra nazwa, że to tak naprawdę nie do końca, ale z prawnego punktu widzenia to jest pakiet kilkunastu różnych, bardzo skomplikowanych aktów prawnych, które dotyczą rolnictwa, właśnie budynków, samochodów, odnawialnych źródeł energii. Strasznie skomplikowany system I bardzo regulacyjny. dużo elementów. Strasznie dużo. Naprawdę trzeba mnóstwo poświęcić, żeby się tym zorientować. Czyli tak naprawdę edukacja tutaj grałaby Ogromną główną rolę. I przestać myśleć o tym, obalimy Zielony Ład, bo jeszcze tylko skończę tę myśl, żeby to obalić, no to trzeba byłoby mieć większość państw członkowskich. A to jest po prostu niemożliwe, ponieważ większość państw członkowskich Unii jest za Zielonym Ładem. Możemy walczyć oczywiście o to, żeby takie pewne absurdalne rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o rolników, dlaczego rolnicy strajkowali i też trzeba brać pod uwagę, że jak ktoś strajkuje czy demonstruje, to trzeba go wysłuchać i zastanowić się, jak trochę uśmierzyć jego Oczywiście. bóle. Pytanie, czy na przykład najmniejsze gospodarstwa rolne, których w Polsce jest bardzo dużo, do 10 hektarów, czy należało je obejmować wszystkimi przepisami? W skali makro to nie ma takiego znaczenia, ale i oni bardzo cierpią. Czy na przykład rolnik ma wszystkie te obowiązki informacyjne spełniać, jak ma nieduże gospodarstwo? Tutaj też zawalono to, bo takim jednolitą, bezmyślnym toporem próbowano wszystko wprowadzić. I to też trzeba krytykować, bo jest prawda, że jest inna wrażliwość w takich Niemczech na kwestie zielone, partia Zielonych jest jedną z najpotężniejszych partii, bo tam jest inny poziom odbioru, tak? Mentalność też. Inna mentalność. Inaczej będzie w krajach południa, gdzie oni mają słońce, więc jakoś tam sobie poradzą, a inaczej w takich krajach jak Europa Środkowo-Wschodnia, inne tradycje, więc tutaj też nie wzięto pod uwagę tych wszystkich strachów, ale nie da się obalić Zielonego Ładu, natomiast trzeba myśleć, dlatego gdybym miał powiedzieć, jakich polityków nie wybierać, tych, którzy właśnie mówią, że obalą Zielony Ład. Sztuką nie jest obalić Zielony Ład, sztuką jest w tym Zielonym Ładzie się znaleźć, mówiąc brzydko, wyrwać kasę. Pewien polityk kiedyś powiedział wycisnąć Brukselkę, czyli pozyskać środki unijne, tak? I też walczyć o to, żeby najbardziej bezsensowne przepisy, które się przy okazji pojawiają, wyeliminować, żeby ograniczyć obowiązki. To jest konstruktywne podejście. Nie możemy odwracać się i mówić, nie ma problemu, bo on będzie i będzie narastał coraz bardziej. Inną kwestią dość często poruszaną jest prawo weta państw członkowskich. Czy działania zmierzające do jego zniesienia naprawdę są obecnie prowadzone przez Unię Europejską i jakich decyzji mogłoby to dotyczyć? Weto to jest jeden z mitów i też jak ktoś zaczyna mówić o wecie, to można powiedzieć, nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. To też taka porada dla słuchaczy. Jak słyszycie, że ktoś zaczyna gadać o wecie, to już możecie od razu powiedzieć, aha, dzięki bardzo, do widzenia. Nie masz nic mądrego do powiedzenia, bo chwytasz się ogólnych rzeczy, które ładnie brzmią, ale nie niosą żadnej treści. Otóż informuję, że znaczna większość prawa unijnego w tym zakresie nie ma prawa weta. Tak. I ta jest od co najmniej 2009 roku. Od 2009 roku, kiedy wszedł traktat lizboński, czy mamy Bogu dzięki 15 lat, Polska w większości przypadków nie ma prawa weta. To skąd teraz Już ten tłumaczę. temat? Temat prawa weta dotyczy jednej szczególnej dziedziny. Tą dziedziną fachowo to się nazywa wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Czego to dotyczy? Obronność, pomoc dla Ukrainy, militarne wsparcie, też jakaś bardziej większa jedność, kiedy Unia przemawia na zewnątrz, żeby ten głos unijny, bo jak każde państwo, nawet takie Niemcy, które mają tam 80 parę milionów, no to umówmy się, tak, takie Niemcy wobec Chin, tak, czy Indii, czy Stanów Zjednoczonych, no to jest taki karzełek. Ale jak przychodzi takie ugrupowanie, które ma 450 milionów
ludzi, tak? I które ma potężny produkt krajowy brutto, tak? To najwięksi muszą się z nim liczyć. Więc w tym zakresie do tej pory mamy rzeczywiście prawo weta. I można przedstawić to tak. No niedobrze, żeby Polska mogła być przegłosowana, tak? Bo brak prawa weta oznacza, że będziemy mogli być przegłosowani. Ale jak na razie to jesteśmy ofiarami prawa weta. A dlaczego? Dlatego, że w Unii Europejskiej wisi kilkadziesiąt gigantyczne środki, które miały nam zrekompensować wydatki na uzbrojenie dla Ukrainy. Ponieważ Polska wydała mnóstwo pieniędzy na militarne, podkreślam, wsparcie Ukrainy, bez którego Ukraina nie przetrwa, bez dostaw broni. Polska te pieniądze wydała, został uruchomiony specjalny program unijny. Z tego programu unijnego państwa miały otrzymać gigantyczne środki, rekompensatę wydatków. I przez prawo weta, bo nie powiem dzięki prawu weta, państwo, które jest tak naprawdę agentem Putina w Unii Europejskiej, czyli Węgry, zablokowało wydanie tych środków. I my tych pieniędzy nie możemy dostać przez Viktora Orbana, który jest premierem Węgier. Więc prawo weta jest fajne, kiedy mówimy, nie mogą nas przegłosować, ale prawo weta powoduje, że mogą nas trzymać w szachu. Więc zawsze trzeba pamiętać, że są Dwie strony medalu. właśnie, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało. Więc natomiast oczywiście politycy to przedstawiają, bronimy suwerenności, tylko zapominają dodać, że większość przepisów, których się obracamy na co dzień, środowisko, podatki, czy coś, to są przepisy, które nie były przyjmowane jednomyślnie, czyli już dawno nie ma prawa weta. Zapomnijmy, bo to się skończyło. Okay? Wiele osób również ciekawi kwestia paktu migracyjnego. Zostało już to tak delikatnie poruszone, więc jeszcze wypowiedź Donalda Tuska, który wskazał, że Polska nie przyjmie z tytułu paktu żadnych migrantów. Czy jest to w ogóle możliwe? Przepraszam, że będę się powtarzał. Kolejne bardzo trudne zagadnienie. Dlaczego ono jest trudne? To jest znowu to nawiązanie też do tego, czy jesteśmy wielokulturowym społeczeństwem, czy nie. I czy pamiętamy o kwestii tego, że przyjęliśmy obywateli Ukrainy? Tak, ale o czym większość osób nie wie, poprzedni rząd, który opowiadał bardzo wiele o nieprzyjmowaniu uchodźców, zaimportował ludzi z Pakistanu, z Bangladeszu, z Filipin, których w tej chwili mamy dziesiątki tysięcy. Okay? Często, zresztą coraz bardziej widzimy te osoby na ulicy. Często to są osoby, ja nie mam problemu z tym, tak? Tylko to jest ten sam rząd, który opowiadał, czy ci sami politycy, którzy opowiadają, że nie można tych emigrantów wpuścić. Tak? To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Kiedy Polska wchodziła do Unii i była bardzo biednym krajem, takie kraje jak Włochy na przykład, musiały płacić składkę na to, żebyśmy my te pieniądze otrzymali. Rozmawialiśmy dzisiaj o pieniądzach unijnych. Te pieniądze pochodzą nie tylko z Niemiec czy z Francji, one pochodzą także z Włoch, okay? Z Hiszpanii, która też już nie jest tak bardzo na plusie, jeżeli chodzi o środki unijne. Dlaczego to jest takie ważne? Bo my jesteśmy o tyle szczęśliwej sytuacji jako Polska, że mamy dostęp do Morza Bałtyckiego, które jest morzem zamkniętym i mamy lądową granicę, którą lepiej lub gorzej możemy chronić. A teraz proszę sobie wyobrazić taki kraj jak Włochy czy Grecję, które mają gigantyczną linię morską. I proszę sobie teraz wyobrazić, to nie jest wina tych społeczeństw. Proszę sobie wyobrazić, że gigantycznymi tabunami przypływają tam uchodźcy i migranci ekonomiczni. I teraz co mają zrobić te kraje? One ich nie zapraszały. Ci ludzie z Afryki tam przypływają i z krajów Azji. Część z tych osób, i trzeba to wyraźnie rozróżnić, to są osoby, które uciekają z wojny, na przykład z Syrii. Więc to też trzeba pamiętać, to są osoby, którym po prostu należałoby udzielić schronienia. Już nie powiem, że wielu z nich to są chrześcijanie, tak, bo często ten argument jest używany. Znaczna część tych osób to są migranci ekonomiczni. Teraz proszę sobie wyobrazić, że mieszka sobie pani w takiej małej miejscowości, nie wiem do czego tutaj porównać, pod Wrocławiem, która ma kilka tysięcy mieszkańców, tak? I proszę sobie wyobrazić, to nie jest koło Wrocławia, tylko gdzieś tam daleko, okay? Nie wiem, niech to będzie góra, nie wiem ile w górze mieszka, ale góra jest dosyć daleko od dużych centrów. Teraz sobie wyobrazić, że w takiej górze, tak, nagle pojawia się 3000 migrantów. A dlaczego oni się tam pojawili? Bo przybili do brzegu. A dlaczego przybili do brzegu? No bo co mają zrobić Straż Wybrzeżna? Ma do nich strzelać z karabinów? Na tym problem polega, że ci uchodźcy tam napływają. Dlaczego ta historia jest taka ważna? Bo teraz te państwa południowe Europy mówią tak, do Europy Środkowo-Wschodniej i do pozostałych państw. Jak wyście wchodzili do Unii i potrzebowaliście wsparcia finansowego, to myśmy włożyli. A my jesteśmy teraz w dramatycznej sytuacji, bo nie radzimy sobie z tymi uchodźcami. I po pierwsze pakt migracyjny, znowu,
zestaw bardzo dużej liczby aktów prawnych. Przede wszystkim zmienia procedury i będzie dużo trudniej osiedlić się w Unii i dużo łatwiej deportować ludzi. Okay? Tych, którzy przyjechali, nie tych, którzy wymagają ochrony, tylko właśnie tych, którzy po prostu chcą sobie poprawić poziom życia. Oczywiście osoby o bardzo lewicowych poglądach powiedzą, wpuśćmy ich wszystkich, ale tego się nie da zrobić, chociażby dlatego, że społeczeństwo by tego nie wytrzymało. I musimy się z tym pogodzić, tak? Osoby o konserwatywnych poglądach niż z drugiej strony myślą o tym, że nikt ich nie zapraszał, tych migrantów ekonomicznych. Oni po prostu chcą sobie podnieść standard życia. I teraz pakt migracyjny jest próbą ulżenia tym państwom, które są w kryzysie. Nie są w stanie zapewnić tym uchodźcom czy tym migrantom, nie są w stanie zapewnić szpitali, szkół, usługi społeczne leżą. I generalnie założenie paktu migracyjnego jest takie, że te osoby, jeżeli nie będą spełniać warunków dla zostania uchodźcą, te osoby po prostu będą odsyłane, deportowane do innych krajów. Okay? I teraz przechodzimy do tego najważniejszego wątku. Czy my musimy przyjąć tych migrantów łamanych przez uchodźców? Otóż pakt migracyjny od początku był zbudowany na kilku założeniach. Po pierwsze, albo państwo, aby ulżyć tamtym państwom, które są w gigantycznym kryzysie, mogę się założyć, że gdybyśmy byli w takim samym kryzysie, ale nie takim, jak zdarzył się z wojną w Ukrainie, kiedy tak naprawdę myśmy tego nie odczuli, bo Polacy okazali gigantyczną solidarność, tak i po prostu ci Ukraińcy się, mówiąc brzydko albo ładnie, rozpłynęli. W domach mieszkali, gdzieś na parafiach. Tak jakoś to, ten nasz polski takie podejście do rzeczy spowodowało, przecież to było 2,5 roku temu, że jakoś mogliśmy ich zaabsorbować, tak? Ale proszę sobie wyobrazić, że to jest nagle nie taka sytuacja, że to są ci uchodźcy, których my chcemy przyjąć do domu, nie mówią w żadnym języku, Ukraińcy bardzo szybko się uczą polskiego języka, de facto wtapiają się w społeczeństwo, w związku z tym jakoś to było łatwiej zaakceptować. Tak? No i była wojna, więc wszyscy współczuliśmy Ukraińcom. Tak? I teraz albo państwo ma obowiązek na podstawie tego paktu imigracyjnego przyjąć tych uchodźców, ale w ściśle określonym limicie. Mówimy tutaj raczej o kilku, kilkunastu tysiącach, góra kilkudziesięciu. Ja podam tylko taki fakt. W latach 90. XX wieku w Czeczenii trwała wojna domowa. Czeczenia to jest część Rosji. W tym czasie Polska przyjęła setki tysięcy uchodźców z Czeczenii, tylko nikt tego nie pamięta. Jeżeli państwo, słuchacze zapytają ludzi, czy widzieli uchodźcę z Czeczenii, powiedzą nie. A to było kilkaset tysięcy ludzi. Dlaczego? Bo my jesteśmy krajem o dosyć dużym terytorium i te kilkaset tysięcy po prostu się rozpłynęło. Część z nich wyjechała, wróciła do Rosji. Więc też nie demonizujmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi na taki wielki kraj, już nie mówiąc o tym, że część z tych osób ma dobre wykształcenie, że można by z nich korzystać, ale ci, którzy nie spełniają warunków, i tak będą musieli być deportowani. Tylko chodzi o to, żeby jakoś to rozłożyć między państwa. Ale żeby nie było tak, że tylko trzeba przyjąć, to jest druga wersja. No to państwo będzie płacić na fundusz, z którego będą opłacani pobyt tych uchodźców w innych krajach. Tak? No to teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tam jest bodajże 40 000 euro na uchodźcę, tak? Jeżeli tych uchodźców miałoby być, nie wiem, niech będzie, że ich będzie powiedzmy, że ich będzie tam kilkadziesiąt tysięcy, tak? No to jak sobie porównamy, jakie środki i tak z Unii dostajemy, to naprawdę są niewielkie pieniądze. Trzecie rozwiązanie to, że takie państwo wysyła swoją policję, która pomaga bronić granicy gdzieś tam. Okay? I wtedy nie trzeba przyjmować uchodźców. I czwarta rzecz. Państwo, które przyjęło dużo uchodźców w ostatnich latach, jest zwolnione z przyjmowania uchodźców. I to pewnie premier Tusk, ja nie jestem jego rzecznikiem, ani nie należę do partii takiej lub innej, pewnie to miał na myśli, że nie musimy przyjmować uchodźców. Ale patrzmy też na to szerzej. Jak może wyglądać dalsza integracja Unii Europejskiej i jej możliwy kształt za kolejne 20 lat? Jakie są prowadzone działania w tym zakresie? Po pierwsze, Unia za 20 lat nie będzie liczyła sobie 27 państw członkowskich, tylko ponad 30, bo pewnie za 20-25 lat przyjmiemy Ukrainę, Gruzję, Serbię, wszystkie kraje bałkańskie. To będzie inna Unia, bo będzie inny rozkład interesów. To będzie Unia, w której już nie będziemy dostawać tyle pieniędzy. To będzie Unia, która na pewno, bo to się dzieje w tej chwili, rozwinie swój potencjał obronny. Więc będziemy być może mieli armię europejską, ale uwaga, nie armię, która zastąpi armię polską, tylko armię dodatkową. To będzie Unia na pewno bardziej zintegrowana i już taka, która sobie poradzi z Zielonym Ładem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.